Cześć, witajcie. Znajdujemy się dzisiaj w bazie nurkowej Koh Rong. O niej za chwileczkę Wam jeszcze powiem, natomiast powiem Wam najpierw dwa słowa na temat nurkowania w Kambodży, w której się znajdujemy. Kiedyś w Kambodży było sporo różnych miejsc nurkowych. W tej chwili niestety z uwagi na COVID-a centra nurkowe i bazy nurkowe, mimo to, że Google pokazuje Wam w innych miejscach jeszcze, to tam nie szukajcie. W tej chwili macie bazy nurkowe wyłącznie na wyspie Koh Rong, na której się znajdujemy, i Koh Rong Sam Loen. O, tak to się nazywa ta druga wyspa, Koh Rong Sam Loen. Obie znajdują się niedaleko od siebie. Na obydwie możecie dostać się w taki sam sposób, o którym teraz Wam opowiem. Otóż jak przylatujecie do Kambodży, to na pewno wylądujecie w Phnom Penh. Z Phnom Penh musicie dostać się autobusem do miejscowości Sihanouk Vie i stamtąd bierzecie prom na wyspę, jedną z tych dwóch, które wymieniłem, czyli Koh Rong, ciągle zapominam, Sam Loen. Koh Rong Sam Loen jest pierwszym przystankiem, Koh Rong jest drugim przystankiem. Koszt, słuchajcie, koszt przejazdu autobusem do Sihanouk Vie to jest $15 za osobę, maksymalnie można znaleźć i za 12. Następnie koszt przepłynięcia promem waha się od 20 do $25 za osobę. Zależy, gdzie kupujecie, ale jest to szybki prom, bo odległość tych wysp od Sihanouk jest dość znaczna, bo gdzieś około 50 km, ale prom przepływa to w 40 minut, więc i to jest z przerwą na pierwszej z wysp, więc naprawdę szybki jest ten prom. Wracając jeszcze do samej Kambodży i nurkowania tutaj, jest inaczej niż na przykład w Wietnamie. Tutaj możecie nurkować wszędzie dowolnie, to znaczy oczywiście w parach, zawsze nurkujemy w parach. Więc jak macie swojego travel buddy, diving buddy, to możecie ze swoim partnerem nurkować bez problemu, jeżeli tylko macie sprzęt albo wypożyczycie gdzieś. W tej bazie, w której jesteśmy, sprzętu akurat nie wypożyczają na nurki poza bazą. Więc tak jak powiedziałem, można tutaj nurkować dowolnie, niekoniecznie z bazą. Jeżeli chcecie, to możecie z bazą, nie musicie. Oczywiście nurki, które organizujecie sobie sami, będą już na Waszych wtedy warunkach. Nocować możecie zarówno w Sihanouk, jak i tutaj na wyspie Koh Rong. Wszystko zależy, ile tych nurków chcecie zrobić. Ja byłem dzisiaj tylko na 2 nurkach z Łodzi, więc wracam do Sihanouk, ale równie dobrze możecie znaleźć sobie hotel tutaj. Z tym, że różnica jest taka, że w Sihanouk te hotele są tańsze. Wyspa Koh Rong jest typowo turystyczna, ustawiona pod turystów i nocleg tutaj znajdziecie od $25–30 w górę. Natomiast ja mam nocleg w Sihanouk po $13 za dobę. W takim hoteliku całkiem przyzwoitym. Generalnie Kambodża jest jednym z droższych krajów azjatyckich, tutaj w tym regionie Indochin, więc samo nurkowanie też i samo zakwaterowanie jest troszeczkę droższe niż w Wietnamie, Tajlandii czy innych krajach tutaj. Dobra, myślę, że to chyba słowem wstępu wystarczy. Zapraszam do oglądania mojego odcinka na temat nurkowania w Koh Rong. No i wypłynęliśmy. Łódka nie jest specjalnie luksusowa, ale o szczegółach porozmawiamy później. Tu mamy ekipę, dzisiaj nurkuje o 4 osoby z Holandii, 1 osoba z Danii, ten gość tutaj co widzicie to jest Duńczyk, no i ja. Czyli mamy 6 osób nurkujących, 3 osoby z obsługi. Ta pani tutaj po prawej stronie to jest właściciel. Później z nią porozmawiam, to dowiecie się coś więcej. Morze dzisiaj trochę wzburzone. Jak to w Kambodży w sezonie deszczowym cały czas pada. Ale nie jest aż tak źle. Tu mamy panów, którzy sterują łódką. A tak wygląda dzisiaj morze. Pada deszcz, ale tu już pada deszcz drugi tydzień. Więc nie ma się co dziwić. Tak wygląda pogoda w Kambodży w lipcu. A tego najlepiej wybiera się tutaj na nura wcześniej, kwiecień, maj. Ewentualnie czerwiec, ale nie lipiec i sierpień. A już na pewno nie wrzesień. Come up.
tutaj sprzętu nie wiąże. Popatrzcie się, butle nie są zabezpieczone. Po prostu sobie stoją. Cały sprzęt musicie sobie złożyć sami. Ekipa wam nie pomoże. No inaczej niż na przykład było w Wietnamie, no ale w Egipcie jak jesteście, to wygląda to podobnie, że musicie sobie sprzęt złożyć sami. Większym wyzwaniem było składanie tego sprzętu na tak bujającej łódce, ale poza tym na razie jest ok. Ponoć wizura wynosi 10 metrów. Tak było przynajmniej wczoraj. Dzisiaj zobaczymy jak to jest i mówili, że to jest dobra wizura, bo kilka dni temu było 2 metry. Także już na dzień dobry wiemy, że szału nie będzie. Ale zobaczymy przede wszystkim, co tam można zobaczyć pod wodą. To zaliczyliśmy pierwszego starta. Nic z nurkowania nie wyszło, bo wizura była na poziomie jakichś 2 metrów, także zmieniamy miejsce. Tym razem robimy test wizury, ale ponoć jest lepiej. Teraz inna ciekawostka. Tutaj pod wodą jest grupa nurków z innego centrum, a ich łódka właśnie odpłynęła. Zostawiła kogoś pod wodą i odpłynęła. Nie wiem, czy tak się dogadali, czy to przypadek, zaraz się dowiemy. Przyhamowali i może się kapnęli, bo myśmy też krzyczeli tutaj do nich, że zostawili gości pod wodą. No zobaczymy. Nurkowie ewidentnie wracają w stronę łodzi, to znaczy w stronę miejsca, gdzie łódź była. A łódka odpływa. Może za chwilę policzą stan na łodzi i się wrócą. Chyba się zorientowali, bo właśnie zawracają, także... Skurcze. No, słyszycie, takie rzeczy też się widać, zdarzają na nurach. Zostawić swoich ludzi pod wodą i odpłynąć. Dobra, schodzimy teraz pod wodę, zobaczyć co tam się dzieje. What's your name? Gözde. Okay, tell us a few words about your diving center. This diving center opened 11 years ago, and 3 years ago I came here. So like we are from 5-star pet resort and IDC center. We are the I think the oldest dive center around the Koh Rong and the Cambodia. Okay. What can I say more? Okay. I don't know. Okay, say please something about conditions to dive in Cambodia. What kind of, If we dive around the Koh Rong Island and Koh Rong Samlam Island, like dives are shallow coral dives. It's hard to find some depth more than 14-15 meters. And we have far islands here, like the Koh Tang, Koh Prince. It takes like 5-6 hours with the slow boat, 1 hour, 1.5 hour with the speedboat. So as you see today, like visibility can be worse, but like that places have more depth and like it's more visibility down there. But mostly we have like amazing corals here, very different types. They are in good conditions. You didn't understood my question, but okay, you answered me. Next question. My question was about conditions, formal conditions because our program is, our channel is for people who think where to go for diving, and they also need to know about formal conditions, what documents, what they need or what they don't need. Maybe they don't need anything to dive here. So if they're certified, like they need to prove their certification so they can come and dive with us like ASU Fun Dives. Or if they don't have certifications, we have discovered scuba diving program. So without certification also they can try diving here. And
the corals are shallow, so it's nice to dive here also without certification because you can see all same things with the certified ones. Do you rent also your equipment? No, for us like It's only for your group and for your divers, but you don't rent outside. Yeah. What about season diving here? like It's all year season or? yeah, we dive actually like 12 months, but now it's rainy season and the hardest time is like June and July. So the other time like till December to September it's really nice. August more, but these 2 months can be like storm, big waves, too much rain. So this 2 months we also go diving, but it's less. It's up to conditions. For example, like last week there were storm and 5 days the boats not work, so we couldn't also go diving. These 2 months it's risky because But you come- organize. Yeah, we diving organize. also. If the weather let us, if the conditions let us, we organize. If not, nothing to do. Do you organize also night diving? Yeah, Also. yeah. Also, we have night diving here. What can we see underwater here? Underwater, like you can see corals, many types of fish. So mostly cobia fish here. The big ones look like sharks, but they're not sharks. We have no sharks here. Small bamboo sharks, not big ones, but we have small bamboo sharks. Daytime it's hard to see, but like night times you can see them. Also turtles. If you go to Far Islands, also sometimes can be whale sharks, but like it's for me not possible to promise because it's not like in Thailand seasonal, and I can't promise that like we will see the whale sharks, but Sometimes. yes, sometimes possibility. Also on the sandy places like seahorses, clownfish, sitting rays. So You organize individual and group diving? yeah, Or how big group can you invite? yeah. Now I can say like this low season, maybe 20 people can if they are certified. Like it depends. If they are not certified, If they are certified, how many? yeah, About 20. About 20. And we do tours like in the morning and afternoon. So if the group is like more than 20, we can divide like for morning and afternoon time also. How many people work here? Now we are 5. 5. So it's possible to Yeah. And also like if it's too much and like crowded groups, we have other dive centers cooperate together, so we can take somebody to help us from there too. Okay. Yeah. Do you do any discount for groups? Like for 3 years we didn't change our prices, so we are trying to not do, but like up to people, how many people, then we can do something small. Okay, so let's talk about prices now. Yeah. Okay. Tell us what prices you have. So for like discover dives, if one dive $70 and if 2 dives $95. For certified, it's up to have equipment or not. So like let's say you came with the equipment, one dive 70 and 2 dive 80. But like if you rent the equipment, also you need to add the equipment rent. So for one dive we charge 10, and for 2 dive we charge 15. Then basically we can say 2 fun dives $95. And we give the courses, PEDI courses. So yeah, PEDI course prices like for open water course we charge 460. Then I have different prices for every course. But for the beginners we start with open water. So Okay, and what is included in the price? the equipment, Equipment theory part of the course, and like and boat. logbook, your book and certification. And boat to the place. Yes. You organize diving from boats, mostly from boats. Mostly from Not from both. shore. Yeah, no, because around this island the shore places is not really nice, like not much corals, so we always go other places. Then we don't organize the shore dives, but like then I made the courses, so I need a place. Then if visibility is okay, I use shore for confined dives, or we use pool. But otherwise, we always go with the boat. Say on the end, where is your diving center located? Which No. part of island? Yeah,
here is main pier, Portoch village. So we are on the community pier in main village. You had a shop in Sihanouk before, no? No, we have an office before. Office. Okay. Yeah, Because on Google I saw that there is pin all the yeah. time. Before we have an office there, like, but we never dive from Sihanouk. But now, because of the COVID conditions, the office It's closed. closed. Yeah. Now we are just. At I was home. looking for it because Yeah. I saw the pin on Google and I was looking for it, but I haven't found. Yeah. Maybe later we will open it again, but I'm not sure yet. Not so many days Yeah. yet. Yeah. Okay, thank you very much. Maybe there is something you want to say for Polish divers. Like if you visit Cambodia, please come and dive with us. Nice place to dive. Thank you very much. You're welcome. Thank you too. Słuchajcie, no więc zaliczyłem tego nura. Sami widzieliście, z widocznością, nie z wizurą, niestety nie jest za dobrze. Pierwsze wejście do wody w ogóle skończyło się falstartem, bo widoczność była na poziomie 1,5 pewnie metra, jakoś gdzieś tak, może do 2. Tak dobrze zawiało, więc po 3 minutach wyszliśmy z wody. Drugi nurek był już lepszy, bo widoczność była na poziomie 6-7 maksymalnie metrów. Natomiast przy trzecim nurku już było znacznie lepiej, bo ta wizura była na poziomie gdzieś 10-11 metrów, więc całkiem przyzwoicie. Generalnie muszę powiedzieć, że tak, zaskoczyła mnie zdecydowanie ilość życia pod wodą i ilość ryb pod wodą. Nurkowanie wyglądało, jakbyśmy pływali w jakimś takim akwarium. Tych ryb było naprawdę mnóstwo. Bardzo fajny nurek, muszę przyznać. Także jeżeli mam ocenić tego nurka w skali 1 do 10, to tak mocna 7 albo słaba 8. Myślę, że gdybym tutaj przyjechał w sezonie, który jest nurkowy, który jest od stycznia do końca kwietnia, wtedy wizura jest najlepsza, najcieplejsza woda, chociaż i tak temperatura wody dzisiaj była 29, kiedy temperatura powietrza 25, więc zdecydowanie cieplej było pod wodą, ale z tego co mam informację, to ten sezon jest właśnie taki od stycznia do maja, kwietnia, maja. Wtedy ta temperatura wody jest jeszcze wyższa i wizura zdecydowanie lepsza. Więc myślę, że moja ocena byłaby wtedy wyższa. Co do samej bazy nurkowej, no cóż, dość drogo w porównaniu do innych krajów ościennych tutaj. $95 za 2 nurki, bez lunchu. Także cenowo niestety drożej niż gdzie indziej. No natomiast generalnie miła, fajna obsługa. Jednym słowem, fajny nurek, polecam. Myślę, że śmiało można tutaj zawitać i tego nura puścić. Tylko pamiętajcie, celujcie w innym terminie niż ja tutaj byłem. Dobra, dzięki za oglądanie mojego dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.